Cześć misie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić fajnego, objętościowego kucyka z cienkich włosów. To jest temat, który wybraliście sami na Instagramie. Tam często zadaję Wam pytania o to, co chcielibyście zobaczyć w moich kanałach i na jaki temat mamy nagrać film. I właśnie to jest jeden z zaproponowanych przez Was tematów. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, co będę nagrywać, wpadajcie na Instagrama. Tutaj widzicie adres. Zostawię Wam go też w opisie filmiku. A teraz zabieramy się już za naszego kucyka. Zaczynamy od podzielenia włosów na 3 części. Najpierw wybieram sobie taką trójkątną część z góry. Niezależnie od tego, czy robicie kucyka z przedziałkiem, czy wszystkie włosy do tyłu, to tutaj sobie taką właśnie trójkątną partię najpierw z góry wszystkich włosów wybieramy. Oczywiście to nie musi być idealny trójkąt, ale tak mniej więcej. Chodzi o to, żeby ta partia była zwężająca się tutaj ku dołowi i związujemy ją w kucyk na środku, na takiej wysokości, na jakiej chcecie mieć swój kucyk. Te pozostałe włosy dzielimy sobie na pół i każdą z tych połówek związujemy w kucyk tuż poniżej tego pierwszego. Więc ten pierwszy górny na razie sobie podepnę, żeby mi tu nie przeszkadzał. I te dwie połówki zwiążę 2 kucyki tuż poniżej. To jest taka naprawdę szybka fryzura na co dzień. Zaraz zobaczycie, jak ekspresowo tutaj możemy sobie uzyskać naprawdę fajny efekt. No i zobaczcie, mamy teraz 3 kucyki, ten jeden górny i te 2 dolne. One muszą być bardzo blisko siebie. To jest bardzo ważne, żeby one były jak najbliżej siebie. Teraz wyciągniemy sobie tą trochę górną partię do góry. No wyciągniemy sobie ją w każdym razie po to, żeby tutaj zrobić ładny kształt z tyłu głowy, żeby nie było płasko, tylko zawsze fajnie jest właśnie w kucyku, jak ta góra jest troszkę podniesiona. Jeśli macie taki grzebień ze szpikulcem, to fajnie jest sobie właśnie pomóc tym grzebieniem, bo wtedy go wystarczy tylko tutaj właśnie sobie wbić przy nasadzie i pociągnąć te włosy do góry. Potem też łatwo można wygładzić nim, jak coś nam wyjdzie nierówno. Ale jak nie macie tego grzebienia, to oczywiście nic nie szkodzi, bo to równie dobrze można zrobić po prostu sobie paluchami. Pociągamy, tutaj trzymamy przy nasadzie i troszkę sobie podciągamy do góry te włosy i zobaczcie, że już tu nam się robi taka fajna góra. Nie będzie płasko, będzie objętość, a jak będzie troszkę messy, to też nic nie szkodzi. To, co zrobię teraz, to jest opcjonalne. Nie musicie tego robić, ale to doda nam też fajnej objętości. Ja użyję troszkę pudru teksturyzującego na nasadę tych kucyków, wszystkich 3 i delikatnie w tym miejscu je podtapiruję przy samej gumce. Nie musicie tego robić, możecie ten krok pominąć i wtedy przejdziecie do kolejnego kroku, który zobaczycie zaraz. Ale ja zawsze trochę to robię, bo jak chcemy, żeby ten kucyk miał naprawdę fajną objętość, no to warto właśnie mu troszeczkę tutaj jeszcze tego tapiru dać. To jest taki delikatny tapir na puder, on nie powinien Wam zrobić krzywdy, jeśli oczywiście będziecie z nim uważać i nie będziecie robić tego na co dzień, ale na większą okazję jak najbardziej można sobie tutaj troszeczkę tego właśnie tapiru dodać. Tylko pamiętajcie, że delikatne ruchy, nie robimy tu nic na lakier, tylko kilka takich ruchów grzebieniem o gęsto rozstawionych ząbkach, dosłownie symbolicznie i to doda nam już też fajnej objętości. Ale tak jak mówię, na co dzień możecie sobie ten ruch pominąć. A teraz wybieram spod spodu jedno pasmo z kucyków. Takie może być dosyć grubsze. Dobrze je wyczesuję. Możecie je przylakierować, jeśli na przykład jest śliskie i ucieka Wam z rąk, można je też użyć jakiegoś na przykład kremu wygładzającego, żeby je wygładzić. Ja użyję troszkę pudru, bo włosy są śliskie, więc chcę dodać im takiej matowości, żeby łatwiej mi się je układało, żeby mi to pasmo nie uciekało z ręki. Także jakimkolwiek stylizatorem tutaj po tym paśmie nie pojedziecie, będzie ok, takim, który Wam usztywni troszeczkę to pasmo i właśnie sprawi, że lepiej się będzie trzymać. Ja sobie jeszcze je delikatnie podtapiruję, to też nie jest konieczne, ale też ułatwi nam owinięcie wokół gumki i ułatwi nam na pewno, znaczy będzie trwalej pięte.
Tylko jeśli już tapirujecie, to pamiętajcie, żeby potem delikatnie wyczesać z wierzchu. To już są takie triki, nie musicie ich stosować. Możecie po prostu to pasmo usztywnić troszkę lakierem i tyle, wyczesać i owijamy je wokół naszych 3 kucyków dosyć luźno, tak żeby sobie tej objętości, którą zbudowaliśmy, nie zniwelować. Końcówki łapię wsówką i pod spodem upinam. Pokażę Wam teraz taki bardzo użyteczny trik. Musicie się zaopatrzyć tylko w takie kokóweczki, małe, wystarczą. Jeśli macie coś takiego, że widać jakąś dziurę czy coś, czego byście nie chcieli, żeby było widać nad nasadą naszego kucyka, czyli na przykład takie łączenia naszych 3 kucyków, to cokolwiek, co chcielibyście ukryć. Coś takiego na przykład jak tu. Nie chcę, żeby było widać tutaj nasady kucyków, bo widać, że coś tam się więcej dzieje. Zobaczcie, biorę kokówkę, łapię nią kawałek tego pasma, którym owinęliśmy gumkę, zaciągam do nasady włosów i wpinam. Ja wzięłam teraz czarną kokówkę, ale oczywiście kokówkę powinniście mieć w kolorze włosów, żeby nie rzucała się w oczy. I dzięki temu ukrywamy sobie wszelkie dziury. Zobaczcie, zaciągnęłam kawałek tego pasma i dziura jest już niewidoczna. I już wszystko jest git. I zobaczcie, jaką mamy teraz wspaniałą objętość kucyka. No i gotowe. Nie było trudno, co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się już niedługo w kolejnych tutorialach. Pa!